Cześć kochani, tu Ewa z kanału Z Turcją na Ty. Wiele osób, które przyjeżdża do Turcji, marzy o Stambule, ale niewiele osób wie, że zanim Konstantynopol stał się stolicą Imperium Osmańskiego, jego stolicą było zupełnie inne miasto. Miasto, w którym jestem dzisiaj ja. Miasto, przez które wiele osób przejeżdża jadąc do Grecji. Miasto, w którym rodziły się plany podboju Europy. Witajcie w Edirne. Edirne słynie z dwóch rzeczy do jedzenia. Z wątróbki oraz z ciasteczek i pasty migdałowej. Właśnie jesteśmy tutaj z moją mamą i z moim mężem zamówiliśmy sobie taką wątróbkę. Specjalność Edirne Ciğer Tava polega na tym, że wątróbka jest krojona w bardzo cieniutkie paseczki, obtaczana w mące i smażona w głębokim oleju. Zobaczymy, jak taka wątróbka będzie smakować. Póki co przyszły takie małe przystawki. Za chwilę Wam pokażę. I tutaj mamy ezme paprykowe, bardzo pikantne. Kilka pomidorków, cebulka z pietruszką, chleb standardowo, mamusia. Bardzo dobry, smaczny. Super. Czekamy na resztę. Mamusia ayran, Tajlan również ayran, a ja mam wodę sodową. Czekamy za wątróbką. Ranik zimny. Co myślisz, mamuś? Bardzo smaczna, na chrupiąco usmażona, pyszna. Słuchajcie, powiedziałam Wam, że wątróbka jest bardzo cienko pokrojona i jest też obtoczona w mące. I przez to, że jest taka cieniutka, jest bardzo chrupiąca z zewnątrz i taka niesamowicie delikatna w środku. Pyszna, cielęca wątróbka. Polecam każdemu. Wątróbka była bardzo dobra. Przyznam się, że nie myślałam, że będzie aż mi tak smakowała. Jadłam w Turcji już różnego rodzaju wątróbki. Ostatnią z mamą na Sıra Gecesi taki szaszłyk z wątróbki, ale ta wątróbka jest wyjątkowo dobra, jest chrupiąca, bardzo delikatny ma smak. Super, je się ją z cebulką, z chlebem, jeszcze mieliśmy frytki do tego, pomidor. Pomidor też był bardzo dobry, już teraz jest sezon na pomidory, więc smak był pyszny. My zjedliśmy tą wątróbkę w restauracji, która się nazywa Serhat. Dosłownie naprzeciwko najsłynniejszej Aydın Tava Ciğer, ale słyszeliśmy komentarze, że te wątróbki są identyczne, więc no, nie trzeba było stać w gigantycznej kolejce do tego Tava Ciğer. A jeszcze tylko teraz Wam powiem, że koszt takiej porcji wątróbki to 450 lira. A teraz idziemy spacerkiem do jednego z największych, najpiękniejszych meczetów Imperium Osmańskiego, do meczetu, który nazywa się Selimiye Cami, czyli meczet sułtana Selima. Selim był synem wielkiego sułtana Sulejmana i na jego cześć tutaj został wybudowany ten meczet. Meczet został wybudowany przez wielkiego architekta Sinana, po turecku Mimar Sinan. I Mimar Sinan był architektem nadwornym Imperium Osmańskiego przez ponad 50 lat i kiedy zaczął konstrukcję meczetu Selimiye, miał już wtedy 80 lat, ale
Tak z Mimar Sinan, jak i inni architekci Imperium Osmańskiego, każdy z nich miał na celu wybudować meczet, który będzie większy, potężniejszy i będzie miał kopułę większą niż kopuła Hagi Sofii. I pod koniec swojego życia Mimar Sinan właśnie wybudował swoje największe arcydzieło, które tutaj w Edirne się znajduje. Piękno architektury osmańskiej polegało m.in. na tym, że w czasach, kiedy budowano meczety, nie były to tylko pojedyncze budynki. Duże meczety były całymi kompleksami. Były to szkoły, były szpitale, ale też i bardzo często w podwałach takich meczetów, w piwnicach bądź zaraz przy meczetach były budowane bazary. I tutaj jeden z takich bazarów przy meczecie Selimiye znajduje się i zaraz pójdziemy zobaczyć, co można kupić na takim bazarze. Bardzo fajny, stary bazar. Dodam jeszcze tylko, że budowa meczetu została ukończona w 1574 roku, więc prawdopodobnie tutaj ten bazar istnieje od zakończenia budowy meczetu. Bardzo stare miejsce, bardzo fajne miejsce. No jak to na tureckich bazarach można kupić wszystko. Można kupić buty, można kupić plastikowe jakieś pamiątki, zabawki dla dzieci, mydełka. Jest też oczywiście hałwa, Turkish Delight i inne rękodzieła. Znajduję się teraz na dziedzińcu meczetu Selimiye i zanim wejdę do środka, jeszcze chciałabym Wam opowiedzieć kilka historycznych ciekawostek. Do budowy tego meczetu została wykorzystana mieszanka skorupek jaj oraz zaprawy do tego, żeby akustyka tego miejsca była odpowiednia. A do każdego z 4 minaretów prowadzą 3 oddzielne klatki sadowe, także na każdy minaret jednocześnie mogą wspinać się 3 osoby, nie spotkając się ze sobą w ogóle. Jest to, tak jak wspomniałam, największy meczet czasów Imperium Osmańskiego, który został zbudowany, zaprojektowany przez wielkiego architekta Sinana i naprawdę robi on ogromne wrażenie. Jest wielki, jego kolumna jest większa niż kolumna Hagi Sofii. Bardzo fajne miejsce, myślę, że warte polecenia.
Przed chwilą, nie wiem czy udało mi się pokazać na jednej z kolumnie tutaj w meczecie Selimie istnieje odwrócony symbol tulipana. Istnieje kilka legend odnośnie tego, skąd ten symbol tulipana odwrócony do góry nogami. Tutaj się znajduje jedna legenda nieprawdziwa. Odnosi się do tego, że gdy Imperium Osmańskie wykupiło ziemię pod budowę tego meczetu, znajdowała się tutaj pewna pani, pewna gospodyni, która miała swój kawałek ziemi, na którym hodowała tulipany i nie chciała się zgodzić, żeby oddać ten kawałek ziemi pod budowę właśnie tego meczetu. W końcu podobno miała sen, w którym przemówił do niej anioł i poprosił ją, aby spełniła dobry uczynek i właśnie potem zgodziła się sprzedać swoją ziemię właśnie pod budowę tego meczetu i stąd symbol odwróconego tulipana, który miał symbolizować upartość właśnie tej pani. Druga natomiast historia jest troszkę bardziej smutna. Architekt Sinan miał swoją ulubioną, absolutnie ulubioną wnuczkę. Miała na imię Fatma. Bardzo za nią tęsknił, kiedy musiał przyjechać tutaj do Edirne, żeby rozpocząć budowę tego meczetu. Poprosił on rodziców Fatmy, żeby przysłali ją do Edirne, żeby mogła z dziadkiem trochę pobyć. Niestety zimy tutaj są bardzo srogie. Fatma zachorowała i zmarła. Architekt Mimar Sinan bardzo rozpaczał po jej śmierci. Przez długi czas nic nie mówił, zamknął się w sobie i według historii, według kultury islamskiej na nagrobkach dzieci albo nagrobkach dziewczyn bardzo często robiono płaskorzeźby przedstawiające złamane kwiaty. Tutaj ten symbol tulipana, odwróconego tulipana symbolizuje smutek i żałobę, jaką miał Mimar Sinan po utracie swojej wnuczki. Tak jak widzieliście, na przebitkach meczet jest ogromny i robi naprawdę wielkie wrażenie. Jest to na pewno miejsce godne polecenia. W meczecie jest dużo mniej osób, dużo mniej turystów niż oczywiście w Błękitnym Meczecie lub innych meczetach w Stambule. Miasto Edirne nie jest bardzo popularnym turystycznie miejscem, ale naprawdę wszystkim polecam. Choćby dlatego, żeby zobaczyć właśnie meczet Selimie, no i posmakować wątróbki. A teraz jaki mamy plan na dzisiaj? Pewnie wrócimy na chwilę do hotelu, odpoczniemy, może czegoś się napijemy i potem ruszymy dalej, zobaczyć co tutaj jeszcze w Edirne można zobaczyć. Jest już teraz wieczór, około godziny 19 chyba. Spacerujemy sobie i szukamy jakiegoś miejsca, żeby zjeść kolację. No i większość tutaj restauracji, przynajmniej w tej starej części miasta, gdzie nasz hotel się znajduje, większość tych restauracji po prostu serwuje wątróbkę i klopsy. Za dużego wyboru tutaj nie ma i podejrzewam, że raczej wybierzemy się po prostu na klopsy tym razem, na köftę. I zobaczymy. Przechadzamy się teraz tutaj taką główną ulicą, która trochę przypomina deptak.
A ta stara część miasta i Edirne wydaje się dosyć urokliwa. Wydaje mi się, że jest no takie fajne miasteczko. Tutaj małe miasteczko. Przepraszam, pan mnie rozproszył. Jakiś grajek cygański. No i tak sobie spacerujemy. No, wrażenia są bardzo pozytywne. Ta stara część miasta przypomina troszkę takie małe polskie miasteczka też chyba. Oprócz tego, że jest tutaj ten jeden wielki, ogromny meczet. Także zobaczymy, co nam się uda zjeść na kolację. A na sam koniec, tak jak obiecałam, dnia dzisiejszego przynajmniej, pokażę Wam, w jakim hotelu jesteśmy tutaj. Ja jestem z mamą i z mężem. Także myślę, że to może być dla Was niespodzianka, bo to jest miejsce z XVI wieku. Także bardzo fajne miejsce. Jeszcze zapomniałam dodać, że jest tutaj coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Bardzo dużo napisów przy sklepach jest w języku rosyjskim albo bułgarskim. W każdym bądź razie jest cyrylicą. I zauważyłam też tutaj bardzo dużo sklepów z baklawą, co mnie zdziwiło, dlatego że Edirne nie słynie z baklawy. I tutaj mąż mi podpowiedział, że te wszystkie baklawy pewnie są, tutaj te sklepy są głównie dla turystów przyjeżdżających z Bułgarii na zakupy. Także taka ciekawostka. Właśnie przed chwilą natrafiliśmy na festiwal folkloru bałkańskiego. Bardzo fajne stroje kolorowe i ciekawe tańce. Bardzo lubię folklor, tradycje, kostiumy, pieśni, tańce. Lubię bardzo takie tradycyjne rzeczy, także dobrze się dosyć bawiliśmy. Klopsy zjedzone, kolacja była bardzo smaczna. Teraz przyszłam z mężem jeszcze pod meczet Selimiye, żeby zobaczyć, jak pięknie jest oświetlony w nocy. Bardzo mi się podoba. Super. Pokażę Wam w następnej już scenie nasz hotel, o którym już wspomniałam troszkę wcześniej. Dzisiaj wieczorem zrobiłam też bardzo fajne nagrania, dlatego że wszystko jest świetnie oświetlone i pokażę Wam też przebitki z tego hotelu.
Cześć kochani, drugi dzień w Edirne. Jest jeszcze dosyć wcześnie rano. Moja mama i mój mąż jeszcze śpią, a hotel pomalutku budzi się ze snu i tak sobie pomyślałam, że w końcu Wam opowiem o tym, w jakim hotelu się zatrzymaliśmy, dlatego że jest to dla mnie niesamowite doświadczenie. Hotel nazywa się Rustem Pasha Kervansaray i jest to hotel dla karawan podróżujących między Europą, Bliskim Wschodem i Azją. Jest to kerwanseraj z czasów osmańskich z XVI wieku, a Rustem Pasza, ci, którzy oglądali Wspaniałe Stulecie, pewnie wiedzą, że Rustem Pasza był wielkim wezyrem w pałacu sułtana Sulejmana Wielkiego, Sulejmana Wspaniałego. Był on również jego zięciem, dlatego że poślubił jego ukochaną córeczkę Mihrimah. Był też jednym z najbogatszych ludzi w całym Imperium Osmańskim i to właśnie on zlecił budowę tego kerwansaraju. Kervansaray jest zbudowany na planie prostokąta. Znajdują się tutaj takie dwa bedesteny, dwa chany, Küçük Han, Deveci Han, czyli taki pierwszy mniejszy han, który też jest nazywany hanem wielbłądników i może to wskazywać na to, że znajdowały się tam stajnie dla koni oraz właśnie dla wielbłądów. I Büyük Han z bardzo dużym dziedzińcem, czyli duży han, w którym znajdują się pomieszczenia gościnne na piętrze, gościnne dla kupców, którzy przyjeżdżali tutaj i zatrzymywali się po drodze na przykład na Bliski Wschód bądź też do Azji. I co jest fascynujące, każdy tutaj z tych małych pokoi, bo pokoje nie są bardzo duże, ma kominek, jeszcze kominek oryginalny oraz takie małe pomieszczenie, żeby coś tam, swoje rzeczy jakieś zostawić, położyć. Natomiast na dole tego kerwansaraju znajduje się ogromny dziedziniec i tutaj można sobie wyobrazić, że handlowcy wymieniali się towarami, sprzedawali swoje towary, kupowali inne towary, wymieniali się również plotkami ze świata. Także był to taki hub trochę logistyczny oraz można by powiedzieć 5-gwiazdkowy hotel z XVI wieku. Dla mnie jest to niesamowite przeżycie, żeby tutaj być. Dlatego, że tak jak pokażę Wam na przebitkach, no, to jest zupełnie fascynujące miejsce. Teraz w tym momencie na środku tego dziedzińca jest kawiarnia i restauracja i można sobie tutaj przyjść i coś zjeść, czy też wypić. Wieczorem wszystko jest niesamowicie pięknie podświetlone. Na dziedzińcu jest fontanna, która kiedyś służyła do wykonywania ablucji, czyli tego oczyszczenia, mycia się przed modlitwą. Niesamowite wrażenie. Zostawię Wam link w opisie filmu, link do tego hotelu, a jeszcze tylko dodam, że za noc ze śniadaniem zapłaciliśmy za pokój 3300 lira. Myślę, że cena nie jest zła, dlatego że ten hotel znajduje się w samym sercu Starego Miasta Edirne, także no super. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak jak wspomniałam, nigdy wcześniej w takim miejscu nie byłam, nie spałam. To jest jedyny tak bardzo wyjątkowy hotel, jaki znam. Wieczorem przypomina dosłownie pałac z jakichś bajek Tysiąca i Jednej Nocy. Także jeżeli będziecie w Edirne i będziecie chcieli zatrzymać się w wyjątkowym miejscu, to Rustem Pasha Kervansaray jest na pewno takim miejscem. A za chwileczkę ja jeszcze dopiję swoją kawę. Mam nadzieję, że niedługo i moja mama, i mój mąż już się obudzą i pójdziemy na śniadanie. Jesteśmy już na śniadanku. Śniadanko jest podawane przez kelnerów jako talerz z różnościami. Zaraz Wam pokażę, co na tym śniadanku jest. Mamy jakąś wędlinkę, mamy krem czekoladowy, mamy adziukę, pomidory, ogórki. Wygląda to jak
börek albo nawet pacianga, kawałki simita, frytki, drzemy, sery oraz oliwki i jak zwykle chleb. Smacznego! Zanim wyjedziemy z Edirne na dobre, przyjechaliśmy jeszcze na most, który również został zaprojektowany przez słynnego architekta Sinana. To jest most na rzece Meriç. Rzeka Meriç zaczyna swój bieg w Bułgarii, przebiega przez Grecję i przez Turcję. Jest naturalną granicą między Turcją a Grecją w pewnym momencie. Rzeka ma około 500 km długości i jest jak dotąd dla mnie najszerszą turecką rzeką, którą widziałam. Idziemy na most, zobaczymy, porobimy trochę zdjęcia i będziemy ruszać z powrotem do Stambułu. Piękny karawansaraj, piękny most na rzece Meriç oraz wspaniały, majestatyczny meczet Selimiye. To było dla nas Edirne. Oczywiście w Edirne jest więcej miejsc, które można zobaczyć, ale my niestety już nie mamy czasu. Będziemy wracać do Stambułu, bo jutro poniedziałek, więc trzeba iść do pracy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy lubicie podróżować po Turcji, czy jeśli przyjeżdżacie do Stambułu, to zostajecie tylko i wyłącznie w Stambule. Ja oczywiście odpowiem na każde komentarze. Zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.